Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Kochani, witajcie w kolejnym epizodzie adwentowych rekolekcji Wilki 2. Dzisiaj na tapetę bierzemy Łazarza i jego wskrzeszenie, albo raczej pewną sytuację związaną z tym wydarzeniem. Otóż, moi drodzy, nie wiem, czy kiedyś sobie myśleliście w taki sposób o wskrzeszeniu Łazarza, ale też o wskrzeszeniu innych ludzi, jakby zadając sobie pytanie, dlaczego akurat te trzy osoby, bo wiemy o trzech wskrzeszeniach Pana Jezusa z Ewangelii, akurat te trzy osoby doznały czegoś tak niezwykłego, a inni, którzy umarli w trakcie życia Pana Jezusa, nie. Ja to pytanie słyszałem już wiele razy, oczywiście w takim kluczu. Dlaczego jednych Pan Bóg uzdrawia, innych nie uzdrawia? Dlaczego tego wskrzesił, a kogoś, kto umarł 2 dni później, nie wskrzesił? Zauważcie, Łazarz, czy też młodzieniec z Nain, albo ta dziewczynka, córka Jaira, bo te trzy osoby Pan Jezus wskrzesił, doznały czegoś niezwykłego. Osunęli się w śmierć i Jezus ich z tej śmierci wydobył. No ale ilu było takich wokół uczniów Pana Jezusa, wokół Pana Jezusa, którzy umarli i nie zostali wskrzeszeni? Kochani, dzisiaj chcielibyśmy się zająć bardzo trudnym tematem, czyli tematem, że tak powiem, niewysłuchanych modlitw. Tematem, gdzie ratunek nie przyszedł. Tematem, gdzie błagaliśmy, prosiliśmy, oczekiwaliśmy na cud, a nie stało się tak. Pan Bóg nie wysłuchał, nastąpiła choroba, nastąpiła śmierć, albo po prostu nie odwróciło się to, o co prosiliśmy, żeby się odwróciło. Myślę, że bardzo wielu z nas takie pytanie sobie zadaje. Jak sobie poradzić z sytuacją, kiedy, no właśnie, coś nieodwracalnie się kończy i Pan Bóg tego końca nie odwraca w coś nowego, w coś dobrego, tylko pozwala, żeby ten koniec się wydarzył. Są takie tematy, właśnie większość, ale są takie naprawdę poważne tematy i grube sprawy, o jakich śpiewamy w Luxtorpedzie, które jakoś nie są pisane z premedytacją, ale rodzą się przypadkowo. Kiedyś zwierzyłem się Hansowi, że bywa, że siedzę nocami tutaj u nas w kuchni, palę, piję i płaczę. I mówię, płaczę za tymi dziećmi, które się nie urodziły. Mamy 2 takich dzieci, które się nie urodziły. Jedno miały kilka tygodni i no odeszły, po prostu nie urodziły się. Przy naszym 9. dziecku, kiedy straciliśmy 9. dziecko, a staraliśmy się o nie 6 lat, moi synowie przychodzili, jeden syn, Henryk, przyszedł i mówi, tato, ale jak to jest, nie? To było to życie, czy nie było tego życia? Dał Pan Bóg tego brata, czy nie dał? Czemu on się nie urodził? I to było jedno z tych trudnych pytań, które miałem w życiu. No i mówię mu, synu, ale to naprawdę to nie jest ważne, ile człowiek żyje, czy parę tygodni, czy 80 lat się zmaga z przeciwnościami. To każde życie ma wartość i jest cenne w oczach tego, który to życie wymyślił. Tak widziałem, że no, wybrnęłem, ale nie do końca jakby byłem zadowolony z odpowiedzi i mój syn chyba też nie był zadowolony. I jest taki utwór właśnie pod wpływem tych rozmów i pod wpływem tych wszystkich przemyśleń powstał utwór 44 dni w Luxtorpecie, który jest bardzo mocny. Gramy go czasami na koncertach i widzę, że on powoduje totalny taki odwrót sytuacji, że ludzie już się nie bawią, tylko wszyscy stoją, słuchają i starają się zrozumieć, o co nam chodziło. I w tym utworze są takie słowa, że lepiej, synu, już teraz naucz się żyć bez odpowiedzi. Ja to przerobiłem w moim życiu wiele razy, bo było tyle sytuacji trudnych w moim życiu, różnych pytań bez odpowiedzi, bo cierpiałem, chociażby jak straciłem te dzieci, jak zostaliśmy sami, bez ojca, jak czułem się zdradzony i porzucony, jak byłem ośmieszony. No, są różne kalibry tego cierpienia, ale każde było cierpieniem. I nigdy nie miałem odpowiedzi, dlaczego tak się wydarzyło. Dlaczego? Podobno chrześcijanie nie zadają pytania dlaczego, a pytają dlaczego by nie. Jak Gimli, który mówi, że idzie na wyprawę, tak już mamy jedną piosenkę Gimli, idziesz na wyprawę pełna śmierć. On mówi, dlaczego nie? Wchodzę w to. To są takie postawy, których nie mam, ale przez te 50 lat, co żyję, się nauczyłem, że czasami żyć bez odpowiedzi i czekać cierpliwie, to jest spotykać się
z taką delikatną rzeczywistością, jaką jest wolność. Że człowiek, który potrafi czekać bez odpowiedzi, ma w sobie taką wolność, bo on ma taką nadzieję, że kiedyś to się wszystko wyjaśni, wcześniej czy później. Dzisiaj wiem, po napisaniu tej piosenki z Hansem, 44 dni, wiem, że te dzieci nienarodzone miały bardzo duży wpływ na nasze życie. Potęgowały w nas... U mnie po 4. dziecku, które straciliśmy, otworzyliśmy się z żoną na życie na przykład. Już powiedziałem, nigdy w życiu nie będę bał się mieć kolejnych dzieci. Już nigdy w życiu, bo się sądziłem, że prawdopodobnie ono nie żyje, bo ja nie byłem gotowy go przyjąć, bo się bałem, że sobie wyrzucałem to, że jesteśmy gotowi. Ale nauczyłem się przez te wszystkie trudne doświadczenia być mały. Ja wychodzę na scenę nie po to, żeby zająć ostatnie miejsce, wychodzę na scenę, żeby zwyciężać i walczyć, ten lico taki. Na samym końcu to mnie wcale nie daje mi to szczęścia takiego jak to, że kiedy jestem mały, żyję bez odpowiedzi i jestem jestem taki mały, jak powinienem być. Wtedy mi jest dobrze, nie? Bo jakby nie czuję na sobie oczekiwań żadnych. Ale żyć bez odpowiedzi jest bardzo trudno. I nie wymagamy od ludzi, którzy są na koncertach, żeby żyli bez odpowiedzi albo żeby nie zadawali trudnych pytań. Pytania są potrzebne. Ale życie mi pokazało, że jest wiele takich pytań, na których nie ma odpowiedzi. Ja mam nadzieję, że wiele z nich będzie wyjaśnionych. Jak nie teraz, to później. Otóż, moi drodzy, jedną z najgorszych rzeczy, którą można zrobić w obliczu takich sytuacji, czyli sytuacji, które są nieodwracalną jakąś katastrofą, nieszczęściem, sytuacji milczenia Pana Boga, najgorszą rzeczą, którą można wtedy zrobić, jest gadanie o tym. I szczerze mówiąc, to najlepiej byłoby ten odcinek w tej chwili skończyć. Dlatego, że tak jak Wam mówił Lica, są pewne pytania i są pewne sytuacje, które do końca naszego życia, w sensie dopóki tu żyjemy na tym świecie, zostaną bez odpowiedzi. Dlatego nie chciałbym Wam teraz mówić jakichś wielkich mądrości, tylko chciałbym Wam wskazać na Pana Jezusa, dlatego że o Nim zawsze warto. I chciałem Wam pokazać pewną sytuację z Jego życia, kiedy On się zmierza z milczeniem Pana Boga. Oczywiście chodzi o sytuację Jezusa na krzyżu, sytuację, kiedy Jezus ukrzyżowany, już w agonii umierający, wydaje z siebie ten okrzyk: Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił. Bo to jest właśnie taka sytuacja. To jest sytuacja, kiedy Jezusowi dzieje się ogromne nieszczęście, ogromne cierpienie, ogromna niesprawiedliwość. Święty, dobry Bóg zostaje skazany jako złoczyńca i zamordowany za to, że był dobry. I tenże Jezus na tym krzyżu woła: dlaczego to się stało? Mało tego, dlaczego nie mam od Ciebie, Boże, żadnej odpowiedzi? Zauważcie, że na te słowa: Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił, nie otwiera się niebo, tak jak to się wydarzyło nad Jordanem, tak jak to się wydarzyło na górze Tabor, i nie rozlega się głos: Synu mój umiłowany, nie bój się, to wszystko ma sens, to prowadzi do zbawienia. Nie ma czegoś takiego. Bóg w tamtym miejscu, Ojciec, nie odpowiada swojemu Synowi. Jeżeli znacie te wszystkie sytuacje z waszego życia, gdzie Bóg milczy, jeżeli macie te wszystkie sytuacje, o których mówił Lica, gdzie zadajecie pytanie i nie ma odpowiedzi, to po pierwsze spójrzcie na Jezusa, On też tego doświadczył. Bóg sam, to jest w ogóle jakieś niepojęte, Bóg sam doświadczył tej sytuacji, gdzie nie ma odpowiedzi, gdzie na wołanie nieszczęścia nie ma odpowiedzi Boga, dlaczego to nieszczęście się dzieje. I zobaczcie, co Jezus wtedy zrobił. Jezus nie oburzył się, nie obraził się, nie odszedł od Boga, w żaden sposób nie wyraził swojego rozczarowania, niezadowolenia, czy też czegokolwiek innego, tylko co zrobił? Oddał się w ręce tego milczenia. Zobaczcie, powiedział: Ojcze, to w takim razie, skoro nie odpowiadasz, to ja się powierzam w Twoje ręce. I kochani, to jest jedyna odpowiedź, jaką my jako chrześcijanie mamy na takie sytuacje. Nie mamy tu żadnej mądrości, nie mamy tu żadnych mądrych rad,
Nie mamy tu żadnego fajnego, dobrego sposobu, jak sobie z taką sytuacją poradzić. Jeżeli spotykacie kogoś, kto chce wam to wszystko prosto wytłumaczyć, nie słuchajcie go, mówię zupełnie poważnie. Jeżeli spotykacie kogoś, kto ma dobrą radę na tę sytuację i wam powie, jak to przetrwać, nie słuchajcie go. Dlatego, że jedyną odpowiedzią jest ta, którą znajdujemy u Pana Jezusa. To jest ufne, to jest strasznie trudne, ale ufne powierzenie się w Jego ręce. Ojcze, chociaż nie odpowiadasz, to ja się Tobie oddaję, dlatego, że wiem, że kochasz. Czyli wiem, że to wszystko musi mieć sens, którego ja nie widzę, nie rozumiem, no i nie dostaję odpowiedzi. Ale to nie powoduje, że od Ciebie się odwracam, tylko Tobie się oddaję. I to jest, kochani, jedyna, naprawdę jedyna odpowiedź na pytania bez odpowiedzi. Tą odpowiedzią jest: Ojcze, powierzam się w Twoje ręce.